Co tym razem robię? Otóż ktoś sobie tam coś kosi. A ja też sobie robotę wymyśliłem, ale muszę się dostać do tam. Żeby się dostać, to tak, zdejmuję grill. O, tu jest grill, był, teraz leży na ziemi. I brewki, poluzować lampy i muszę zdjąć ten pas, odchylić chłodnicę. Co robię i dlaczego? Otóż wymieniam wiskozę. A dlaczego? Zauważyłem pewną rzecz, która mi się nie spodobała. Mam tego Sprintera 5. rok i nie miałem takiej sytuacji praktycznie nigdy wcześniej w żadnych górach, czy to w Apeninach, nawet jeżdżąc latem, czy w Alpach, gdzie dosyć spore są wzniesienia. Natomiast i nigdy nie było żadnego problemu z grzaniem się silnika, nawet w korkach przy temperaturze 40 stopni, 38-43, więc można powiedzieć, że tematu nie ma. Natomiast nie spodobała mi się jedna rzecz, gdy jechałem akurat z Kalamaty autostradą w stronę Trypoli i Megalopolii i jest tam dosyć spore wzniesienie przez kilka kilometrów, a ja sobie ciąłem tam ponad seteczką oczywiście, no i temperatura silnika zaczęła się troszeczkę podnosić, tak nie bardzo mi się to podobało, bo takie standardowe 95 czy tam dochodzące do 100 stopni, no to jest normalne akurat w Sprinterach, bo wiskoza się załącza w okolicach tak na pełne obroty gdzieś podobno przy około 100 stopniach. Natomiast gdy przekroczyło 100 stopni, a ja dalej sobie pod tą górę sprinterkiem się wspinałem, no to przestało mi się to podobać. I oczywiście obserwując tutaj tą wskazóweczkę na skali, gdzie akurat u mnie w sprinterze jest tak, że 120 dopiero zaczyna się czerwone pole i ponoć dopiero powyżej 120 jest problem, no ale mnie się te 105 mniej więcej tak na oko nie podobało i po prostu postanowiłem się coś z tym zrobić, czyli no objaw wiskoza moim zdaniem. No oczywiście zrobiłem kolejne testy w korkach, też w Atenach 38 stopni było i sobie dosyć trochę postałem w tych korkach. Silnik się oczywiście w ogóle nie grzał w takich temperaturach, ani nie przegrzewało się nic, powyżej 95 praktycznie nie wchodziła wskazówka. Natomiast jadąc w stronę meteorów również pod pewne wzniesienia zaczęła się ta temperatura do 100 stopni i ponad troszeczkę 100 stopni dochodzić. No i zapadła decyzja, wymieniam wiskozę. Poszukałem w sklepach, gdzie kupić, bo tak nie tak łatwo w każdym sklepie oczywiście. No i w filmie pokazuję, jak to wymienić, a jest to troszeczkę tym ułatwione, że ja już rozbierałem tutaj to wszystko w Turcji 1,5 roku temu, no bo wymieniałem wtedy pompę wody. Także w filmie pokazuję krok po kroku co i jak i wyjaśniam właściwie bardziej co i jak. Co tym razem robię? Otóż wymieniam wiskozę. Nowiutka już sobie tu jest, 80 euro. Na razie będzie w woreczku, musi się brudzić. No i największy problem to jest odkręcenie tego imbusa. Tam jest ósemeczka. No i jak
zmieniałem pompę i zdjąłem sobie chłodnicę, no to sobie bez najmniejszego problemu mogłem to impaktem odkręcić. No a teraz nie chcę spuszczać płynu, więc po prostu wygląda to tak, że zdjąłem tutaj grill, listwę tą, ten pas przedni, no i dzięki temu mogę sobie odchylić. Nie muszę zdejmować obudowy plastikowej, bo przeszło rok temu, 1,5 roku temu wymieniałem pompę, to niechcący ten plastik mi tu pękł, więc oczywiście nie skleiłem go na wszelki wypadek, gdybym musiał kiedyś jeszcze raz rozbierać. No i jak widać, nie muszę teraz klejenia rozwalać, tylko po prostu najwygodniej na świecie sobie tylko to odchylam i mam dostęp. Imbusa już poluzowałem, no i będzie taki czysto pod maską. Jak się nie zagląda do silnika w ogóle, no to tak później to wygląda, nie? Zapyliło mi na pustyni, jak byłem. Taki pył wszędzie w kamperze miałem też. Kamper w środku odczyszczony, a pod maską po prostu nawet nie pomyślałem, żeby odczyścić. Dobra, wymieniam to, bo nie chce mi się tu stać. A w sumie gdzie stoję, no to taki parking w parku w cieniu drzewa. I te drzewa zawsze tak robią, żeby słońce świeciło w drugą stronę, a nie i dawało cień nie na parking, tylko na zieleń. Już tu troszkę stoi samochodów w cieniu. Nowe śmigło, stare śmigło. Wygląda na to, że to będzie pasować. Wystarczy tylko 1:1 wkręcić i będzie git. Ale zaraz zobaczę. Nie wiem, co to za firma, ale ważne, że jest. Tractec. Można powiedzieć, że się wyrobiłem sam raz przed, jak mi tu praktycznie już słońce mój cień ogarnia. Wszystko złożone. Wymieniałem to, czyli wiskoza. Już jest pięknie. Piękna, nowa, błyszcząca. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Co trzeba, żeby się nie bawić? Najprościej to było zdjąć chłodnicę i impaktem odkręcić tam śrubę Imbus 8, bo ona dosyć mocno siedzi, ale nie musiałem tego robić, bo już to kiedyś odkręcałem, więc teraz było łatwiej i po prostu łomem zablokowałem sobie delikatnie rolkę z paskiem, żeby się nie obracała i odkręciłem Imbusa. To, żeby łatwiej tam było dostać, co zrobić. Jak mówiłem, ja zdemontowałem sobie tutaj tego grilla, poluzowałem trochę lampy i odkręciłem ten pas, więc automatycznie chłodnica mi pięknie się odchyliła i miałem elegancki dostęp. W sumie tak na dobrą sprawę pół godziny roboty max, tak naprawdę nie śpiesząc się, a jeszcze się zagadałem, bo gość jeden mi podszedł ze Szkot jakiś, tam sobie stoją, teraz ich nie ma, poszli, ale tam sobie stoją. No i tak żeśmy pogadali chwilę, bo się tak zapytał, czy coś nie trzeba mi tu pomóc. Oczywiście, no, przy takiej prostej rzeczy oczywiście, że nie. No więc wszystko zrobione, skręcone tak jak powinno być. No i powoli trzeba chyba uciekać z tego słońca. I co potrzebne? Więc tak, Imbus 8. Jeżeli tutaj odkręcacie, no to te Torxy 45, żeby zdjąć pas. Tu jakieś małe, już nie pamiętam, 2 krzyżyki i małe torksiki 25 bodajże. I praktycznie tyle. Nic więcej tu nie trzeba.
A, łapka na muchy. To trzeba tłuc to dziadostwo, jak lata, no nie? No, tak wygląda po robocie wszystko. Można powiedzieć, że czas na browara bezalkoholowego.